Gabinet figur woskowych z 1953 roku. To jest ten z Vincentem Price'em, bardzo oczywiście znana postać, jeżeli chodzi o straszaki. To jest dokładnie tak, jak najbardziej nowa wersja filmu z 1933 roku, bo fabularnie tutaj praktycznie rzecz biorąc nic się nie zmienia. No oczywiście. No oczywiście, mamy jak najbardziej naszego właściciela, naszego powiedzmy profesora, który potrafi bardzo zręcznie tworzyć figury woskowe, w tej roli Vincent Price. Jest jego wspólnik, który jest bardzo, że tak powiem, zdesperowany, żeby spieniężyć to wszystko. Mamy pożar, no i później rzeczywiście przenosimy się o kilka lat do przodu i zaczynają osoby, zaginął ktoś tutaj, jedna, druga, trzecia, piąta osoba i nasz Vincent Price otwiera po raz wtóry swój gabinet figur woskowych i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę poza małymi detalami, to jakby były niby duże detale, ale poza szczegółami, umówmy się, że powiedzmy profesor Bradarczyk może nie będzie oglądał tej recenzji, no to niewiele się zmienia, tak? Bo tam na przykład przenosiliśmy się z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, tutaj cały czas jesteśmy w Ameryce, tam mieliśmy dziennikarkę, która prowadziła śledztwo, tutaj mamy w miarę sensownie ogarniętego jednego i drugiego detektywa policyjnego i tak naprawdę to tyle, ale rzeczywiście ja mam takie podejście właśnie do nowych wersji, do tak zwanych rebootów, czy tam powiedzmy nowych wersji, krótko mówiąc, że no niespecjalnie jestem zadowolony. Jeżeli nie potrzeba, to nie ma po co robić, a akurat rzeczywiście poprzednią część mi się dobrze oglądało, ale tutaj ten film, zresztą jak widzisz za mną, został wydany w 3D. Była to wtedy bardzo duża nowość. Okazało się, to jest 53 rok, jak już mówiłem wcześniej, i wtedy wielkimi krokami wkraczała telewizja, kina przeżywały regres, więc studia robiły cokolwiek tylko mogły rzeczywiście, ażeby przyciągnąć ludzi do kin. No i Warner Brothers wpadli na pomysł, że nakręcimy film w 3D. No ja niestety nie miałem możliwości obejrzenia tego filmu w 3D, a szkoda, bo rzeczywiście są sceny, które idealnie wyglądają, no zaprojektowane po to, ażeby oglądać to w 3D, jak chociażby moment, kiedy jeden z dżentelmenów rzuca butelką w kamerę, ta kamera w ogóle zaczyna się trząść, mamy takiego faceta, paletka z piłeczką i uderza w stronę ekranu, więc również wiele takich rzeczy jest zaplanowanych, czy to powiedzmy uderzenie piąchą, kiedy to Charles Bronson, tak, on też się pojawia, o nim zaraz coś opowiem, więc wydaje mi się, że wyglądało to bardzo dobrze i ludzie to kupili, bo film kosztował w 1953 roku $1 milion, niebotyczne pieniądze, $1 milion, a zarobił $24 miliony. A ponieważ dobrze wie, że jestem czepialski i lubię sprawdzać pewne rzeczy, to sprawdziłem, ile by to kosztowało teraz, więc film, kiedy by go nakręcić w 2024 roku, kosztowałby $11 milionów, a zarobiłby 279, więc jak widzisz, przebitka jest kolosalna, ogromna i rzeczywiście okazało się to wielkim hitem, bo fabularnie film, on oczywiście nie wnosi nic nowego, ale nam odświeża ten klasyk, podaje go już w sposób bardziej przystępny i tak samo dla nas jest ciekawszy, ponieważ no, minęło 20 lat, ale inna jest gra aktorska, inaczej rzeczywiście aktorzy już przekazują swoje kwestie. To nie jest czas post kina niemego, tylko w tym momencie już pełnoprawnie filmy barwne, to też jest bardzo, bardzo ważne, filmy udźwiękowione i tutaj wydaje mi się bardziej na ziemi jest, wiesz, bardziej stąpamy po ziemi tym filmem, nie jest takie przerysowanie, tutaj akurat rzeczywiście twórcy stwierdzili, będziemy straszyć, będzie rzeczywiście mocno i poważnie i to mi się podoba w tej produkcji. Jeżeli chodzi o samego Vincenta Price'a, no oczywiście, że nie miał problemu, żeby się zgodzić, no bo chyba poza Borysem Karloffem i Bellą Lugosi to jest jedna z ikon no, straszenia, zresztą sam Bela Lugosi również nie występował w filmie, ale postanowił go promować i dosyć intensywnie rzeczywiście zabrał się za to. Była zagwozdka, ponieważ no, ja mówię, film w 3D, a reżyser okazało się, że był niewidomy na jedno oko, więc nie widział tego efektu, ale kiedy kręcono sam początek i ta scena oczywiście, kiedy płonie
kiedy płonie nasz gabinet figur woskowych. Oczywiście nakręcono na końcu, bo dokładnie wie, że powiedzmy te postaci z wosku można wykorzystać na wiele sposobów, wiele ujęć. No to okazało się, że przyszli pirotechnicy, podpalili w 3 miejscach, gdzie rzeczywiście było to wszystko uzgodnione ze strażą pożarną i wszystko w porządku, no ale jak to miało miejsce, nie wszystko poszło tak jak się zakładało, te pożary się rozprzestrzeniły, nagle dach się zajarał. No i co tutaj dużo robić? A reżyser mówi, nie, kręcimy, bo ta scena to jest najdroższa scena, bo to rzeczywiście najwięcej kosztuje i nie ma szansy. Nawet jak kiedy przyjechała straż pożarna, bo jak mówię, to było kręcone w studio. Kiedy przyjechała straż pożarna, żeby ugasić, mówię, nie, jeszcze chwilę i cięcie. I dopiero wtedy można było, aby Lugosi dosyć, no nie został oparzony, ale gdzieś tam opiekł, że tak powiem, sobie brwi, więc dosyć zawodowo to wyglądało, dosyć poważnie. No okej, w porządku, nie ma problemu, bo to nadało temu filmowi wiarygodności. Rzeczywiście, oglądając ten film, fajnie się bawiłem. No, nie jest to, powiedzmy, taki straszak, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni obecnie. Pamiętaj, to jest, tak, 70 lat temu. Co prawda, ja już wtedy oczywiście byłem, bo wiadomo, jestem tak stary, że pamiętam święta bez Kevina na Polsacie, trzymam Marlę Rodowicz do chrztu, a Mojżesz mi wisi 5 zł. Więc akurat byłem na premierze tego filmu. Pół żartem, pół serio. Ale co sprawiło, że mi się go fajnie oglądało? Jednym z tych przyczynków właśnie był Charles Buczyński, później oczywiście znany jako Charles Bronson, on dopiero zaczynał swoją karierę, tutaj gra Igora, no, niemego, dobrze pamiętasz pewnie, że akurat tak to było. No widać, facet, że jest charyzmatyczny, bo nawet i chyba z tego co pamiętam Charles Bronson, popraw mnie w komentarzu jeżeli się mylę, ale mi się wydaje, że Charles Bronson boksował coś, bo widać, że rzeczywiście kiedy te jego ręce i ruchy umięśnione, niesamowicie żylasty, świetny naprawdę zawodnik, a brzydki jak noc, on chyba rzeczywiście z wiekiem dopiero stał się przystojnym facetem. Pamiętam, to rok 53, to dopiero początek jego kariery, on zaczął występować w filmach w 49 roku, a tak naprawdę dopiero w świadomości szerszego widza zaistnieje za chyba 10 albo 9 lat, kiedy to wystąpi w filmie Siedmiu Wspaniałych. No ale to oczywiście nie o to. Tak, fajny taki, powiedzmy, smaczek, że Charles Bronson się tutaj pojawił i jest wszystko w porządku. Sam film jest zrobiony dobrze. Rzeczywiście muszę przyznać, że nie ma nużenia. Nie ma tego, że oj, ja cię kręcę, znowu już oglądam ten film, ale nie, naprawdę jest dobrze. Nawet nasze postacie są nakreślone w taki sposób, że no, my je kupujemy. Nie ma, jak to cytując Kabaret Neonówkę, głupich głupot. I jakoś to się fajnie... To miałem zarzut właśnie do poprzedniej części, że nasza główna bohaterka, którą tam nasz profesor, że tak powiem, chciał właśnie zamienić figurę woskową, cały czas tylko jak to się działo, to darła ryja i to wszystko. Tutaj akurat tego nie ma. Tutaj rzeczywiście nasza bohaterka zachowuje się jakoś bardziej sensownie, to znaczy jest no wiadomo, jest przerażona, te wszystkie rzeczy się dzieją, ale ona nie ma za zadanie tylko i wyłącznie wyglądać ładnie i drzeć się, mimo że sama aktorka niespecjalnie była właśnie zadowolona z tej roli, ale miała stety albo niestety na początku, bo miała właśnie podpisany wieloletni kontrakt z Warner Brothers i nie chciała w tym filmie wystąpić. Później powiedziała, proszę bardzo, było to jedno z najprzyjemniejszych doznań mojego życia podczas kręcenia filmu, po czym powiedziała, ale z Charlesem Bronsonem to mi się źle współpracowało, Charles Bronson nie jest fajnym facetem i tak dalej, więc rzeczywiście to już zależy od tego, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ten film w pewien sposób straszy, ma w miarę ciekawe, interesujące poczucie humoru, no bo muszą się oczywiście pojawiać żarty, bo jeżeli byłoby cały czas straszenie, to byśmy pewnie po 10 czy 20 minutach mieli już taką dawkę, żebyśmy sobie odpuścili, więc nie jest źle. Nasze postacie, Vincent Price wygląda dobrze, wiesz, bo sytuacja była taka, że no, postawili dużo, pamiętaj, milion dolarów, wtedy kolosalne pieniądzury i postawili dużo i stwierdzili, ok, no to my zrobimy bardzo ucharakteryzujemy konkretnie Vincenta Price'a, że będzie w pewnych scenach paskudny, będzie rzeczywiście konkretnie poparzony do tego stopnia, czy to jest oczywiście legenda, czy tylko i wyłącznie chłyt Materkindody, że kiedy poszedł, no już oczywiście w tym swoim makijażu do kafeterii, do stołówki, no to pani obsługująca go zemdlała i ludzie w ogóle wyszli, bo nie dało się. No ale akurat taki był pomysł, ponieważ wiadomo było, że film będzie barwny, że będzie to 3D i ma to być rzeczywiście specjalnie zrobione
dosyć konkretnie i no, zgadza się, jak najbardziej. Film tobie ten muszę ci polecić, bo jest to rzeczywiście ważna i ciekawa produkcja. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaka jest moja ocena, to w opisie jest link do mojego kanału czy strony chyba na Filmwebie, mojego profilu na Filmwebie, o tak powiedzmy, możesz sobie sprawdzić, jaką ocenę wystawiłem, ale jest to, wydaje mi się, pozycja obowiązkowa dla każdego fana tejże serii, można tak powiedzieć, chyba tak, bo rzeczywiście to jest trzeci film, jeżeli chodzi o House of Wax, czy tam gabinet figur woskowych. Jeszcze zostało ich kilka, bo jeszcze wiem, że jest wersja z lat 70., później dwie z lat 80., współczesna wersja z Paris Hilton, więc rzeczywiście widać, że gabinet figur woskowych to jest coś, co ludzie lubią, lubimy się bać, a sposób rzeczywiście, w jaki to jest ukazane, to jest ciekawa rzecz. Równie ciekawie będzie, jeżeli udostępnisz tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Będzie mi niezmiernie miło. To sprawi, że kanał będzie rósł, będzie coraz więcej fajnych materiałów się pojawiało. Żałuję, jak mówiłem wcześniej, że nie miałem możliwości zobaczyć go w 3D, bo kilka scen, które są zaplanowane właśnie pod to 3D. Ja wiem, że oczywiście kręcąc film w 3D, no już musisz mieć sceny specjalnie z myślą o tej technice, o tej technologii zaprojektowane. Wydaje mi się, że wyglądały dobrze, wyglądały interesująco. Zresztą sam Vincent Price powiedział, że wielokrotnie lubił incognito chodzić sobie do kina i powiedzmy oglądać filmy, patrzeć, jaka jest reakcja ludzi na to co się dzieje. A mówi, że kiedy zakładam okulary 3D, to jakiś kapelusz, to nie było problemu. W tym momencie mogłem spokojnie sobie siedzieć, nikt mnie nie zauważył. Chociaż powiedział, że raz usiadł za jakąś parą właśnie i po tej jednej ze scen wychylił się i powiedział do dziewczyny: podobało ci się? Dobrze straszyłem? Mówi, że po prostu tak szybko uciekali z tego kina, że nieporozumienie. No ale to wiadomo, ile z tego to jest prawda, a ile to tylko i wyłącznie zwykły zabieg, kruczek marketingowy, kruczek marketingowy. No coś nie bardzo mi dzisiaj wychodzi dobieranie tych niektórych słów, ale dokładnie wiesz o co chodzi. A tutaj na tej liście jest dużo więcej fajnych, kultowych horrorów.